Dzień dobry, nazywam się Wiesława Lech, mam 85 lat, mieszkam w Warszawie. 38 lat pracy w zawodzie księgowej, ostatnie 19 lat jako główny księgowy. Zaczęłam od szkoły baletowej, później Teatr Wielki i służbowe przeniesienie do Ministerstwa Kultury i Sztuki, do Zarządu Głównego Towarzystwa Opieki nad Zabytkami. Pracowałam tam zawodowo, ale i społecznie. Na przykład z panem Jerzym Waldorfem kwestowałam na Starych Powązkach. Udzielałam się również w Komitecie Obrony Zabytków Żydowskich. Oczywiście dostałam podziękowania za tą społeczną pracę, jak również podziękowanie od pana Waldorfa za społeczną pracę na Powązkach. Oprócz tego mam złotą odznakę społecznego opiekuna zabytków, bo również współpracowałam z oddziałami i z wojewódzkimi konserwatorami zabytków. Ministerstwo na to dawało pieniążki i wojewódzki i generalny konserwator zabytków. Poza tym jeszcze jak pracowałam, to prowadziłam spółkę z OO, na pół etatu, bo żeby sobie uzbierać na większą emeryturę. Prawda? Bardzo młodo wyszłam za mąż, urodziłam 2 dzieci, córkę i syna. A dlaczego też wcześniej? Dlatego, że poznałam swojego męża, który miał dostać służbowe mieszkanie, ale był kawalerem, więc dla kawalera z ministerstwa nie przysługiwało mieszkanie. Więc ślub wzięliśmy wcześniej, a dostaliśmy mieszkanie. Za rok urodziła nam się córka, więc nie skończyłam studiów. Ale mając już dziecko, córeczkę, podnosiłam swoje kwalifikacje. Skończyłam 2-letnie studium ekonomiczne i później roczny kurs dla głównych księgowych. Swego czasu jeszcze biegłego księgowego kurs skończyłam i dałam bilanse. Moje życie w pracy płynęło mi bardzo dobrze. Miałam wspaniałych ludzi, którzy mną kierowali, dyrektorów muzeów. Powinnam powiedzieć nazwiska tych dyrektorów, z którymi współpracowałam, prawda, w zarządzie głównym, bo z wojewódzkim konserwatorem, z generalnym konserwatorem, również na przykład podziękowanie za społeczną pracę od pana Giejsztora dostałam, też podziękowanie od pana Agatona, pseudonim, który był w getcie warszawskim, który ocalał, też podziękowania. Także mam się czym szczycić, ale kochałam swoją pracę, szanowali mnie ludzie i od tych ludzi na wysokich stanowiskach uczyłam się obycia. Pan Jerzy zawsze mówił, że szanuj ludzi i ciebie będą szanować. Poza tym lubię podróżować. Bardzo podróżować. Może wcześniej powiem, że przeżyłam tragedię, dlatego że mój mąż, który miał chore serce, nie przeżył 3. zawału. Umarł mi tu w mieszkaniu na rękach. Bardzo to ciężko przeżyłam, ale mam dzieci, wnuki, prawnuków i jestem szczęśliwa. W ogóle jestem szczęściarą, bo uważam, że w moim wieku mam zdrowie, szanują mnie ludzie, jeszcze mnie zapraszają na nagrania filmów, reklam, teledysków. I oczywiście uczestniczę w dancingu międzypokoleniowym. To mnie trzyma przy życiu. Spotykamy się co miesiąc, wtedy się świetnie bawimy i to mi daje siłę i napęd do kolejnych spędzania dni. Dziękuję. Uważam, że jestem osobą szczęśliwą, szczęściarą,
bo w moim wieku jeszcze zapraszają mnie na nagrania. Gram w filmach, w reklamach, w teledyskach. Dobrze. Uważam, że to wielkie szczęście, że w tym wieku mam siłę wyjść do ludzi i namawiam ludzi, jeśli przychodzą młodzi ludzie na dancing międzypokoleniowy, to ja jeszcze inną młodzież zapraszam. Świetnie się z nimi bawię i oni ze mną. Mam nawet zdjęcia, gdzie tańczę z młodymi. Zresztą Paulina z dancingu międzypokoleniowego nagrywa te nasze tańce i spotkania. Trzyma mnie to przy życiu. Wyjście z domu do ludzi, do młodych i do starszych. I namawiam młodych, wychodźcie z domu, nie tylko siedzicie przy laptopach i przy komputerach. Wyjdźcie, bawcie się. Wracam teraz do podróży. Zwiedziłam już wiele krajów, ale najbardziej wspominam Nowy Jork, gdzie moja koleżanka, z którą pracowałam w teatrze, ona wcześniej wyjechała, wyszła za mąż i tam zaprosiła mnie. Właśnie zwiedziłam Nowy Jork i nie tylko, bo wjeżdżaliśmy na Florydę, do Lake George, gdzie mąż mojej koleżanki miał posiadłość. Całe lato siedziałyśmy tam nad jeziorem i nad basenem. Ale spotkało mnie tam wielkie szczęście. Miałam wracać do Warszawy tym samym samolotem, co pani Ania Jantar. Ale mąż mojej koleżanki powiedział: pani Wiesławo, przebukuje pani bilet. Poleci pani kiedy indziej, dlatego że jest piękna rewia rosyjska na lodzie. Nie rosyjska, przepraszam, żydowska. To niezapomniane widowisko. I przebukował mi bilet i nie wróciłam z panią Jantar. Ona zginęła w tym wypadku, a ja żyję i dziękuję. Czy to nie jest szczęście, że ktoś nade mną czuwał? Żyję i spotykam się z państwem i uczestniczę w innych nagraniach. Teraz jeszcze powinnam wrócić o moich podróżach. Lubię podróżować. Biorę udział w nagraniach filmów, reklam, teledysków i te pieniążki wkładam do koperty i mam na podróże. Nie biorę z emerytury. Moje dzieci początkowo mówiły: mamo, a po co ty to robisz? Masz odpowiednią emeryturę, starcza ci, a jak nie, to my ci pomożemy. A moja mądra, kochana synowa mówi: a zamknij się sam w domu i nie wychodź. To mógłbyś żyć. Mama wychodzi do ludzi. Zobacz, jak się czuje. Jest pogodną osobą, bo ja jestem osobą pogodną, lubię żartować, jestem dowcipna i młodzież też mnie szanuje. Kocham swoje dzieciaki, wnuczki i 7 prawnuków. Czy to nie jest wielkie szczęście mieć taką rodzinę i przynajmniej 2 razy do roku wszyscy spotykać się przy jednym stole? Czy to nie cudowne? Prawda? Cudowne. I uważam, że jestem szczęściarą, a że zdrowie mi czasem dopisuje, a szwankuje, ale i dopisuje. To jest na przykład, jak mam zaproszenie do nagrania, to jest bodziec: Wieśka, wstawaj, ubierz się i wyjdź do ludzi. Wciągnij te stare kiecki, idź na dancing międzypokoleniowy. Także czuję się szczęściarą i myślę, że mam wielkie szczęście w życiu. Jak wygląda mój codzienny dzień? Najlepszy. Oj, ty nie najlepszy, kto płodzi.
dużo. Chyba już nie pamiętam, ale było dużo szczęśliwych i najlepszych dni. Najlepszy dzień w moim życiu chyba to było tak, po pierwsze mieszkanie, jak wyszłam za mąż i to mieszkanie w samym sercu Warszawy. Byliśmy tacy z mężem szczęśliwi. I jeszcze jak za rok urodziła nam się córeczka, to też było wielkie szczęście. Za 4 lata, co prawda z problemami, urodził się syn. No ale właśnie to te dni były dla mnie bardzo szczęśliwe, że mam córeczkę i synka. To są moje szczęśliwe dni. A jeszcze taki szczęśliwy dni po jednej operacji, bardzo ciężkiej, że gdzie nie powinnam żyć, a jednak obudziłam się i żyję do dzisiaj, a było to 5 lat temu. Wstaję o godzinie 8. Gimnastyka, oczywiście. Potem prysznic, ubieram się i robię śniadanie. Po śniadaniu to wiadomo, trzeba posprzątać, pozmywać i wychodzę na zakupy. Mam blisko dużo sklepów, więc nie muszę dźwigać siat z zakupami albo jeździć. No, dzień jak co dzień są porządki, gotuję często, a jeszcze jestem babusią, nianiusią i dla tych prawnuków smażę naleśniki, placuszki z jabłkami, bo jeden prawnuk lubi placki z jabłkami, a drugi bez jabłuszek. Jak wrócili w zeszłym roku z urlopu z Egiptu, to ten młodszy prawnuczek, który ma 9 lat, mówi do mnie: babuś, ja tak tęskniłem. Ja mówię: ja też tęskniłam, ale najbardziej za twoimi naleśnikami. I pocałował mnie w policzek. Czy to nie piękne? Piękne. Za to ich kocham i oni mnie kochają. No wiadomo, szary, codzienny dzień to są obowiązki. Trzeba sprzątać, prasować, prać, ale mnie to lubię, bo lubię, żeby było czysto, bo nigdy nie wiem, kiedy mnie ktoś odwiedzi i kiedy prawnukowie do mnie przyjeżdżą. Jeszcze powiem o sobie, dlaczego jestem sprawna, a to dlatego, że z tymi prawnukami jeszcze na rowerze ścigamy się na hulajnodze, gram z nimi w piłkę, oczywiście nożną i w kosza, a stół ten, który jest, to jest stół do ping-ponga. Oczywiście gramy w planszówki, ale zawsze mnie ogrywają. Nie mam z nimi szans, ale jestem szczęśliwa, że czuję się potrzebna, bo nie tylko do ludzi wychodzę, ale jestem szczęśliwa, że mam tą gromadkę i że mogę im pomóc. Czy to nie szczęście? Też jest szczęście mieć rodzinę, która kocha i szanuje. Ja ich kocham całym sercem. A gdy zachoruję czy potrzebuję, to zawsze mogę na swoje dzieci liczyć. A chorowałam ciężko na COVID, ale wyszłam i żyję. I spotykam się z ludźmi. No i wychodzę na tańce przede wszystkim. I nie tylko. Jak wcześniej powiedziałam, mam 85 lat. Skończyłam właśnie w niedzielę. Wszystkie dzieci i prawnukowie i wnuczki przyszły do mnie. Było 20 osób. Słuchajcie, był pyszny obiad, bo ja jeśli zapraszam na swoje urodziny, to sama wszystko przygotowuję,
smakołyki. Były nawet 2 torty. Jeden był owocowy dla dzieci, a drugi był czekoladowy. Mam nawet zdjęcia z tych urodzin. Było wesoło, dowcipnie. Wszyscy żartowaliśmy. Każdy coś tam dodał od siebie. Boże, jaka byłam szczęśliwa, że oni wszyscy się tu zmieścili. No i chwalili moje wybiegi. Teraz powiem, jaki mam przepis na długowieczność. Prowadzę higieniczny tryb życia. Nie palę papierosów, nie piłam alkoholu nigdy. Co prawda lampkę wina przy uroczystościach to się wypije, bo lepiej żołądek pracuje, prawda, łatwiej się. No i poza tym jest miło przy tej lampce wina, przy cieście czy przy torcie. Bierzcie ze mnie przykład. Nie palcie, nie pijcie, odpoczywajcie, wchodźcie, podróżujcie, wychodźcie z domu. Nie tylko telewizja i laptop. Jest tyle pięknych rzeczy na świecie. Korzystajcie, młodzi, z tego, a będziecie długo żyć tak jak ja. Wyszłam bardzo młodo za mąż, prawda? Męża miałam wspaniałego człowieka. Był pracowity, czysty, bardzo się kochaliśmy. Mieliśmy do siebie zaufanie. Ojej, jacy byliśmy szczęśliwi, naprawdę. Mieliśmy działkę pod Warszawą i tam było wielkie szczęście, bo obcowaliśmy z przyrodą. Mieliśmy domek i wszystkie drzewa owocowe, krzewy, no i kwiaty, które ja kocham, zawsze kocham. Nawet w truskawkach kwitły kwiatuszki, ogród był cały i ptaszki były, więc siedzieliśmy na tarasie, pijąc kawę, czy pod czereśniami, czy pod morelą, bo drzewka owocowały i byliśmy bardzo szczęśliwi, a w sobotę i w niedzielę nasze dzieci i wnuczki przyjeżdżały do nas, odwiedzali nas. Oj, było super. Graliśmy w Paddingtona, w piłkę. No i oczywiście prosto z działki były truskawki, pomidorki, i morela, która najpiękniej obrodziła. To było wszystko. Czuliśmy się bardzo, bardzo szczęśliwi. A mój mąż był cudownym człowiekiem. Szkoda, umarł mi na ręku, na serce. Było mi bardzo smutno przez 2 lata, ale po 2 latach wyszłam do ludzi. Poszłam na spotkanie do klubu seniora, gdzie odbywał się koncert z operetki warszawskiej aktorów. Było warto. Ja chciałabym powiedzieć receptę na udane małżeństwo. Po pierwsze, miłość, szacunek do siebie, zaufanie i mieć wspólny język w wielu sprawach. Pewnie, że jak w każdym małżeństwie są sprzeczki, ale po sprzeczkach są cudowne chwile, przeprosiny. Także taka jest recepta na szczęśliwe małżeństwo. Kochaj i bądź kochaną i szanuj i szacunek do siebie, jedno do drugiego. To chyba wszystko. Jeśli chodzi o mojego męża, o wyżywienie, to mój mąż lubił dobrze zjeść i dość tłusto. Ja natomiast nabiał, to tu się różniliśmy. Ale jak mój mąż zachorował, a ja jeszcze pracowałam, to mój mąż gotował oczywiście rosół, najlepszy na świecie był mojego męża i mielone kotleciki, które uwielbialiśmy oboje. I na przykład na moich urodzinach w niedzielę, wrócę do tego, mielone kotleciki z indyka
lubił schaboszczaki i lubił tuszone mięso, na przykład żeberka, a ja nie bardzo, bo tam była cebulka. No i wiadomo, że żeberka tuszone to są troszkę tłuste, a ja lubiłam i lubię mięsko gotowane albo leciutko tuszone. Byliśmy na działce, mieliśmy swoje owoce, więc w każdą niedzielę była albo szarlotka, bo mieliśmy własne jabłka, albo był torcik z jeżynami, z malinami, a budyń był z poziomkami. I to było cudownie. Jedliśmy obiad i kolację na tarasie, a wieczorem, jak siedzieliśmy, a duża sosna rosła przy tarasie, przyfruwały sikorki i wróbelki, a na dużego orzecha właśnie niektóre ptaki, które były na stawie, przyprowadzały na naszą działkę te swoje maleństwa na orzecha na noc. To było cudowne patrzeć, jak matka fruwa pierwsza, a te maluchy za nią. Niektóre nie miały siły, to ona sfruwała, to na kark wchodził maluch i ona i tak było. Właśnie one się bały, bo sroki często zabierały te maluchy. Kiedyś zaatakowała nas sroka, mąż z krapkami, ja ze szczotką, a ona pod taras. Mało, dlaczego my bronimy, że nie pozwalamy zabierać tych maluszków. Boże, to były cudowne lata, naprawdę. Przepraszam, że łezka mi się zakręciła, ale wspominam te lata z taką nostalgią. I było super. Mówiłam, że jak w każdym małżeństwie są czasem ciche dni albo skrzyty, ale potem przeprosiny są jeszcze lepsze, bo są buziaczki, są kwiaty, prezenty, prawda? No i jeszcze to coś, co bywa w małżeństwie, co potrzebuje małżeństwo. Wiemy, o co chodzi. Nie będę mówić z detalami, ale sami Państwo wiecie, jak to jest. I wraca normalność w życie i wtedy jesteśmy szczęśliwi. Uważam, że po każdej sprzeczce trzeba się przeprosić, żeby to nie za długo trwało. Długie gniewanie to nie prowadzi do dobrego. Po co? A właściwie to czasem kłócimy się o drobiazgi, o takie bzdety, a potem tygodniami ludzie się do siebie nie odzywają. A dlaczego? Można powiedzieć przepraszam, pocałować i przytulić i zwalić wtedy i ruszać do przodu. Chcę opowiedzieć o sobie jeszcze coś, co mam. Czasem udzielam wywiadu w swoim mieszkaniu. Na przykład tu mam zdjęcie, bo była ekipa, nagrywała też mnie jako seniorkę. Prawda? Miłe jest, że właśnie jeszcze ktoś się interesuje moim życiem jako seniorki, doświadczonej osoby. Prawda? To miłe. Właśnie i to jest zdjęcie, gdzie mnie nagrywano i to w moim mieszkaniu nagrywane również spotkanie z panami z Projekt Lady, które u mnie były. Oczywiście zdejmowały firanki, zasłony, brały, później wieszały te firanki, zasłony, a potem smażyłyśmy placuszki z jabłkami i tu przy stole była kawa, herbata i placuszki z jabłkami. I właśnie to jest to zdjęcie, które pokazuję po tym spotkaniu. No wiadomo, to były modelki, dziewczyny, które no akurat z Projekt Lady. U mnie była Beatka
ale chłopczyca, krótkowłosy, obcięte, i jej rodzice mówili, że jako dziecko i tu już przeklinała i przeklina, więc ja ją uczyłam dobrego wychowania, zachowania, jak nie należy się brzydko, a przede wszystkim w buzi dziewczynki czy panny przekleństwo to jest coś strasznego. Ja ją postraszyłam, że jak będzie się tak zachowywać, to żaden chłopak w ogóle nie będzie chciał z nią rozmawiać. Poza tym paliła papierosy. No więc z buzi wiadomo, że zapach papierosów nie przyciągnie chłopaka, prawda? Chyba że sam pali. To właśnie i to zdjęcie. Później tu są zdjęcia i pokażę po kolejnym spotkaniu. To nie pamiętam tytułu, ale to jest dziewczyna młoda była. Też było nagrywane i ekipa ze mną poprosiła, żeby nagrać, gdzie ja mieszkam, i to jest na powietrzu zrobione zdjęcie, bo tak byłam ubrana, bo zaraz wychodziłam na nagranie filmu. To było na ukrytą prawdę w tym stroju. Także tu mam zdjęcie, na przykład pokażę. Tu jest zdjęcie ze spotkania w Polsacie. Grałam w filmie babcię naciągniętą na wnuczka. Dlatego było spotkanie z policjantem. I ja ostrzegałam, właśnie nawoływałam starsze osoby, seniorki, żeby uważały. Korona królów. Taki strój miałam właśnie. Co prawda, ja jestem alergikiem, więc po tym stroju dostałam od razu wysypki. Mam alergię na dużo rzeczy. Był taki okres w moim życiu, że obsypywałam się wysypką wszędzie, gdzie można było. Dlatego nawet po spożyciu jajka, kaszy, jabłek, w ogóle wszystkich surowych owoców nie mogłam jeść, a ja uwielbiam owoce. Także musiałam zrezygnować przez 3 miesiące. A kluski przede wszystkim, w ogóle wszystkich potraw mącznych. Bida była, bo nie mogłam wielu rzeczy zjeść, które lubię. I przez 3 miesiące na tej ścisłej diecie schudłam prawie 4 kilogramy, bo jednak organizm nie dostawał witamin, prawda? A jeszcze mam na ludzi, na brudasów mam alergię. Jak ktoś przechodzi koło mnie i brzydko pachnie, to ja od razu ustawię. No i kicham przede wszystkim, naprawdę. A poza tym mam alergię na zachowanie ludzi. Chamstwa nie znoszę. Oj, nie lubię chamstwa i ludzi, którzy się przepychają, byle być pierwszym, najważniejszym, najmądrzejszym, a wcale tacy nie są. To mam alergię na tych ludzi oczywiście. A choroba COVID zrobiła jeszcze swoje. Właśnie zaatakowała mi oczy i troszkę zamuliła mi mózg, ale wracam już powoli do zdrowia. I pamiętam, jak się nazywa. Chciałabym powiedzieć i doradzić młodym ludziom, żeby być szczęśliwym, to trzeba od siebie też troszkę dać, nie tylko brać. Szanujcie ludzi, prowadźcie higieniczny tryb życia, korzystajcie z życia, ale w miarę. I wszystkiego można korzystać w życiu, ale w miarę. Szanujcie się nawzajem, nie tylko używać brzydkich słów. No i oczywiście troszkę trzeba czytać pięknej literatury, bo w literaturze, w książkach są mądrości. Naprawdę, róbcie to. Mickiewicz, pan Tadeusz. Pan Tadeusz, jak jest mi smutno w niedzielę, to włączam sobie płytę Chopina, bo kocham muzykę. I biorę i kolejną księgę z pana Tadeusza sobie czytam. I wtedy mi wraca
w moim serduszku. I to jest po śmierci mojego męża, ale nie tylko, czasem jest jakiś, no nie mogę powiedzieć, że nieszczęśliwy wypadek, ale coś się dzieje w rodzinie, to ja też przeżywam. I właśnie muzyka Chopina i pan Tadeusz w moim ręku jest wtedy. I się wyciszam i wracam do formy. Właściwie nigdy nie byłam szalona. Ja teraz szaleję w tensiku międzypokoleniowym. Wierzcie mi, ten tensik daje mi tyle siły. Poza tym młodzi chłopcy, studenci, którzy przychodzą nawet z innych krajów czy krajów, tańczą ze mną naprawdę chętnie się bawię z nimi. Boże, ile to mi daje życia, a poza tym wyciągam te ciuszki, których dawno nie chodziłam. Czy to nie jest fajne? No i naprawdę to moje szaleństwo. Wyciągam buty, kiecki, się wtedy stroję. Młodzi ludzie, no powiedziałam wcześniej, że korzystajcie z życia, bądźcie szczęśliwi, ale korzystajcie z tego życia z umiarem, bo we wszystkim można zachować umiar, nawet w jedzeniu, bo jak się za dużo je, to też niedobrze, a jak za dużo się alkoholu wypije albo wypali papierosów, to też niedobrze, to nie dodaje zdrowia. Bądźcie szczęśliwi młodzi, żyjcie długo tak jak ja, ale korzystajcie z życia w miarę. Aha, dzisiaj jest tłusty czwartek. Kochani, raz do roku, więc jeśli żołądek wam pozwoli, to zjedźcie nie jednego, 2, a może 5, żeby tylko nie odchorować. Popijcie dobrą herbatką. Myślę, że nic się nie stanie. Wszystkiego dobrego z okazji tłustego czwartku. Kochani, kończę z wami rozmowę. Mam nadzieję, że moja rozmowa i opowieść o moim życiu nie zanudziła was na śmierć. Wyciągnijcie wnioski z tego, co wam powiedziałam. A jak się coś nie podoba, no trudno, nie jesteśmy różni. Ale powiedzcie, czy podobało się to, co ja mówiłam o sobie, uczciwie wszystko opowiadałam. Piszcie, wyciągajcie wnioski z tego, co powiedziałam. Weźcie jakąś radę, też to, co ja radziłam. Bądźcie zdrowi i szczęśliwi. Do widzenia. Jeśli wam się podobało i przemówiło wam do serca to moje wystąpienie, to podnieście łapkę do góry, że tak, będę szczęśliwa. I wy też. Piszcie, klikajcie. Czekaj, to teraz... Super jesteś. Teraz mogę rozmawiać z tobą? No jesteś super. Tak. Już mi zaschło. No wiem, bo to szeptanie tak męczy. Dlatego ten dźwięk się wydaje. Także sporo mam to. Super. Czekaj, zdejmę. Czekaj, uczesanie mi się pokiełbasiło, ale... Tak? Ja bym chciała być tak ładnie uczesana. A ja sama się czeszę, raz na miesiąc chodzę. Słuchajcie, ale ja nie powiedziałam o balu w Nowym Jorku.